Cześć, z tej strony Marta Lulek i witam Cię bardzo serdecznie w drugiej części naszego albumu. Albumu, który robię na bazie Eco Scrapbooking z kartami interaktywnymi. Zrobiliśmy już pierwszą kartę, dzisiaj się bierzemy za drugą. Przypominam, że pracuję na takiej bardzo neutralnej kolekcji Sweetheart od Lemoncraft 20×20. Tak wygląda ta pierwsza karta i teraz mamy drugą część. W tej drugiej części mamy taką kartę do zbigowania na 2 zdjęcia. Jak tutaj mamy big, to tutaj nam się to rozłoży. I tutaj mamy troszeczkę bardziej złożony panel. To może odłożę na bok. I pokażę Ci, jakie mamy elementy w tym drugim. I tutaj mamy taką dużą klapkę ze skrzydełkiem, które będziemy przyklejać. Dodatkowo mamy taką kartę. Raz, dwa, trzy bigowania. Tutaj są, tu jest czwarty. Tutaj tłumaczę się, mam ostre noże, jak kroiłam warzywa do obiadu. I mamy takie 2 zaczepy też z podwójnym bigowaniem. Może zaczniemy od tej karty. To bigowanie musimy sobie tutaj docisnąć. Ja używam kości introligatorskiej i to też w tą stronę zaginamy. W tą stronę. Dobrze. I to będę przyklejać do mojego albumu. Mam czystą jeszcze te 2 kawałeczki po 2 bigach, dlatego że tutaj będzie nam wchodziła ta podwójna karta, żeby nam się tutaj miejsce zrobiło szersze. Tak zaginam. To będę wklejać tutaj. Jeszcze muszę przygotować sobie. Patrzę, że tutaj też są 2 bigi, więc zbiguję sobie, zagnę ten drugi, będę miała więcej miejsca w środku na tą kartę grubą. Ważne jest, żeby wszystkie bigi dobrze były zagięte, żebyśmy mieli potem więcej miejsca i żeby nam cały mechanizm dobrze działał. Dlatego tak ważne jest, żeby te 2 bigi tutaj porobić i mieć więcej przestrzeni. Widać. I teraz tak. To wklejam w ten sposób, czyli dokładam kartę i tym skrzydełkiem wklejam tu na brzeg, tutaj. Będę miała taką dodatkową klapkę zamykającą. Biorę klej introligatorski i klejem smaruję klapkę. I super, jak klej działa. Gorzej jak nie działa, to wtedy biorę szpilkę. Są bardzo fajne te końcóweczki, takie precyzyjne, ale one lubią zasychać. Jak się nie używa kleju kilka dni, albo nawet 1 dzień, to one zasychają, dlatego ja mam na biurku już szpilkę naszkowaną i sobie przepycham to. Już mi klej zaczyna lecieć. Także dokładnie smaruję, nie za dużo, żeby mi klej nie wyszedł. I dokładam bigiem do brzegu. Dociskam kością. Sprawdzam, czy na pewno do samego brzegu dojechałam. Czy mam całą kartę równo. I jeszcze raz dociskam, żeby tutaj ładnie mi się przykleiło. I teraz mogę ozdabiać środek. Mam po tej stronie na dole dosyć jasny arkusz i chciałabym to kontynuować. Dlatego naszykowałam sobie jasny arkusz tutaj. I już go mogę przykleić od razu.
I tak jak poprzednio jadę do brzegów i na środku, żeby mi się wszystko ładnie przykleiło. Przypominam, arkusz jest 3 mm mniejszy niż tutaj baza. Baza ma 20 na 20, czyli mój arkusz ma 19,7 cm na 19,7 cm. To zamykam, tu mi się ładnie to komponuje. I po tej stronie też już mam docięty arkusz. On tutaj już ma mniej. Jak pamiętam, to jest 18 cm na 20, czyli karta ma 17,7 na 19,7. Jak to będę miała obklejone, to się bierzemy za tutaj mechanizm. Tu się mieszczę między tymi dwoma bigami. Tu mi się ładnie komponuje wzór. Na to zawsze zwracam uwagę, bo wtedy ładnie wygląda cały album. I od razu tu sobie przykleję. I tutaj też wybrałam arkusz, który nawiązuje tutaj do klapki, żeby to na jednej stronie, na jednej rozkładówce ładnie wyglądało. To będzie taka dosyć mocno rozbudowana strona, a przez to dużo ciekawsza. Dociskam kością do bigowania, mniejszą, większą, to już jak lubicie, jaką macie pod ręką. I jeszcze tutaj będę miała klapkę na zdjęcie, czy może w tą stronę, może tak. I też chciałam, żeby ten arkusz nawiązywał do tego. To od razu smaruję klejem i przyklejam. Tak wybieram arkusze z kolekcji, żeby one w ogóle do siebie pasują kolorystycznie, wzorniczo, ale na jednej rozkładówce staram się, żeby te wzory się powielały. To jest z tego samego arkusza, tylko to jest z innej części arkusza i to też jest z innej części arkusza, ale do siebie pasuje. Klapkę otwieram na tą stronę, że jak będziemy otwierać album, no to będzie to lepiej się trzymało. I tą klapeczkę chcę tutaj na środeczku. I dociskam. Można ją na brzegu, tak jak poprzednio. Tutaj chciałam, żeby cała ta strona była wypełniona właśnie tymi kwiatami i tym arkuszem podobnym do tego. Tak to wygląda. Tutaj w środku. I tutaj muszę jeszcze dociąć sobie papier. Mam 7,7 cm na 20. Także muszę 6,9 na 19,7 dwa razy, bo po tej stronie i po tej dociąć. I będę chciała wybrać jakiś arkusz z moich ścinek, który będzie tutaj pasował. Może poszukam jakiegoś jaśniejszego. Ten chyba będzie bardziej pasował. I po drugiej stronie będzie nam pasował. Może ten będzie nam tutaj bardziej pasował. Będzie wykończenie tak jak tutaj jest to tutaj kontynuacja będzie zakończenie, a tutaj będzie ten arkusz. Myślę, że tak będzie lepiej. Albo ten nawet.
od góry na zielono, bo będzie wtedy komponował się z tym arkuszem. Także już docinam ten arkusze i do Ciebie wracam. Już mam docięty ten kawałek tutaj sobie przykleję. Smaruję go klejem i obklejam tą pierwszą część, jak jest zamknięta. I teraz jak otwieram, to się bierzemy za tą klapkę. Tutaj jest zagięcie do tyłu. Tutaj mam taki schodek. I tutaj jest prosto. I teraz tą część w środku smarujemy klejem. I ją sklejamy ze sobą. A to skrzydełko, teraz mamy tak. O, to się musi skleić, także chwilę tu potrzebuje czasu. Mamy takie skrzydełko. I tutaj mam to do tyłu zagięte. I to do tyłu też smaruję klejem. I wzdłuż przy liniach. I doklejam do samej linii bigowania. To jest bardzo ważne, żeby potem nam się ładnie otwierało w całości. Naklejam to na środku i tak, żeby mi się to całe zamykało. Dociskam kością. Tutaj też dociskam. I mam w tą stronę i w tą stronę. Tu muszę jeszcze docisnąć, żeby się przykleiło. I tu dociskam, żeby się przykleiło. Także mam coś takiego. Im więcej będziemy przyciskać, dociskać, nam klej się lepiej tutaj przyklei i nie będzie się ruszał. Tutaj mam sklejoną tą część, to skrzydełko takie podwójne. I tutaj mam od środka przyklejone do samego linii bigowania. I to nam się otwiera książeczka. Żeby ta książeczka nam się ładnie otwierała w środku, to otwieram tu klapkę. I tutaj wykorzystuję te dwa łączniki. Zaraz zobaczymy. Tak się złapie. Smaruję klejem i przyklejam do samego brzegu jednego bigowania. To trzeba pamiętać, żeby nam się bigowanie nie schowało. Ono jest po to podwójne, że na górze ma nam zrobić przerwę. Tak, widać tu? Dojechałam bigowaniem do brzegu i tutaj nam się robi daszek. I na dole tak samo. Smaruję klejem. I przyklejam na dole, co już nam jest niepotrzebne. Do bigowania naklejam. Żeby nam tutaj ta część zaraz mogła się schować. Dociskam kością, daję chwilę, żeby klej mógł tutaj związać się. I teraz będę smarować te dwie części. Tak widać, że mam tu przerwę i tutaj też mam przerwę. W tą przerwę muszę schować to. I wtedy ładnie nam się ta książeczka otworzy. A bigowanie przytrzyma. I tutaj mam to miejsce. A potem nam się to ładnie tutaj schowa do środeczka. I będzie się karta zamykała. Także teraz, jak już nam klej podsechł, to smaruję tą część. Tu na dole również. I jak zamykam, to wkładam to nasze sklejone skrzydełko w środek. I teraz muszę chwilę poczekać, bo przez to, że mam tutaj podwójne bigi, to nie mogę tak bardzo docisnąć kością. Mogę to zrobić w ten sposób. Tak to rozłożę, że wcisnę tutaj kość. Bo jak tutaj zacznę dociskać,
to zniszczę właśnie tą moją przestrzeń. A o tą przestrzeń ja bardzo walczę, żeby bezpiecznie to skrzydełko mogło tutaj chodzić. I tak wygląda ta druga nasza karta. Mamy kontynuację wzoru, zakończone kwiatami, które tutaj się łączą. Otwierana książeczka, która się chowa. I tutaj mam klapkę na 2-3 zdjęcia, bo tutaj zdjęcie i tutaj zdjęcie. Tutaj otwieram, mam miejsce na zdjęcie, kolejne zdjęcie i tutaj jeszcze 2 ukryte zdjęcia. Myślę, że to jest taki ciekawy schowek dla osób, które oglądają album i mogą się zdziwić, że są dodatkowo ukryte zdjęcia. Tutaj nam się pięknie komponują te klapeczki na wierzchu, pod spodem i jeszcze trzecia warstwa. Przechodzimy do kolejnej karty. Ta karta będzie prosta. Pójdziemy w zieleń. 3 mm obcięty arkusz, także on ma 19,7 na 19,7. Smaruję po brzegach, na środeczku i przyklejam. Im dalej idziemy w album, tym już będzie trudniej przyklejać, bo nam już objętość się robi. Tutaj wykorzystam może tą większą kość. Ona większą powierzchnię dociska. I przy brzegu wtedy mogę małą kością dojechać. I tutaj mam wyciągniętą taką większą matę na zdjęcie. Plus chcę, żeby miało kolorowe, bo zdjęcie będzie mniejsze. I to sobie przykleję. Ale matę nie chcę przyklejać na płasko, tylko chciałabym na milimetrową taśmę dystansową, żeby troszeczkę więcej się tutaj działo, żeby nie było takiej nudy, że to tylko takie zdjęcie pojedyncze. Ale to zdjęcie pojedyncze też ma bardzo fajny charakter, bo jak mamy jakieś zdjęcie, które nam się wyjątkowo podoba, ma jakiś wyjątkowo emocjonalny przekaz dla nas, to wtedy właśnie w takich miejscach to zdjęcie będzie bardzo ładnie wyeksponowane. O ile tutaj mamy zdjęcie, które jest dla nas bardzo ważne, tutaj zdjęcia, które są bardzo ważne, a tutaj zdjęcia, które niekoniecznie każdy musi zobaczyć, albo które są, przedstawiają jakąś mniej znaną sytuację, nie dla wszystkich, to nie każdy tutaj zajrzy. I tutaj te zdjęcia mogą być schowane. Ale tutaj na wierzchu ewidentnie pokazujemy, że nam bardzo zależy, żeby wszyscy zobaczyli to zdjęcie. Wtedy można tutaj dodać podpis, dekoracje, które będą nawiązywały do tej chwili. A ja już biorę taką taśmę 1 mm i obklejam z każdej strony na lekkim dystansie, bo chcę, żeby to zdjęcie wychodziło trochę z karty, miało efekt 3D. Po długości nie naciągam taśmy, żeby nam zdjęcie się nie podniosło, nie zwijało. Muszę obciąć, bo nam za bardzo wystaje. I tak samo jeszcze tu nam kawałka brakuje. I taką matę tutaj będę przyklejać. Można ją przykleić z jednej strony, z tej strony, żeby tutaj więcej miejsca było na dekorację, bo tutaj mam kartę zdjęcie na środku, więc tu myślę, że można z boczku, żeby tutaj dołożyć później dekorację, napis, datę, co przedstawia dane zdjęcie. Czy to ma być pamiątka chrztu, czy z rodzicami chrzestnymi. Może ma być to zdjęcie z urodzin i tutaj jest właśnie solenizant, solenizantka z prezentem albo z tortem. Można dodać napis w dniu urodzin, dodać datę. Coś mi się nie chce odklejać te taśmy. I w takim momencie ja sięgam po szpikulec, który mi ułatwia tą sprawę. Nie wiem, jak Wy sobie radzicie z takimi taśmami. Możecie mi napisać w komentarzu. Ja sobie radzę szpikulcem. On mi tu podnosi tą
folię ochronną. Jest mi łatwiej, zwłaszcza, że ja noszę krótkie paznokcie. Nie mam czym tak podhaczyć. A dlaczego z tej strony? Dlatego, że tutaj mam zawsze mniej miejsca w albumie. Zobacz, tutaj jest tylko tyle miejsca, a tutaj album mogę swobodnie rozłożyć. Dlatego jak tutaj dojdą jakieś dekoracje, które nawet będą większe, które nie będą na tyle, tylko potrzebują więcej miejsca, to tutaj one spokojnie się zmieszczą.